tym wydaniu AVIT News. Opus Technologies na ISE 2026 w Barcelonie, Digico Quantum 112 na koncercie Justyny Steczkowskiej, Sennheiser i Agora na Eurowizji 2026, nowe badania rynku New Line Interactive, nowości ViewSonic już są, konferencja Jabra 2026 w Atenach, Titanic z 950 dronów. To już 178 wydanie AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. Opus Technologies, czyli francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych rozwiązań audio dla przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspomagania słuchu i dostępności dźwięku, znalazła się już w portfolio firmy Audio Plus. Zobaczcie krótką relację na ich temat z tegorocznych targów Integrated Systems Europe w Barcelonie. Mam przyjemność w imieniu Audio Plusa zaprezentować nową markę w naszym portfolio. Jest to francuski producent systemów wspomagania słyszenia Opus Technologies. Opus jest bardzo dobrze znanym producentem w Polsce, jeżeli chodzi o pętle indukcyjne, czy to te stanowiskowe, stacjonarne, czy pętle mobilne. Natomiast my skupiamy się na nowo wprowadzonej przez nich technologii, która ma ułatwić wspomaganie słyszenia. Jest to Auracast. Mamy tutaj w ofercie nadajniki auracastowe, które tak naprawdę można przenieść również z miejsca na miejsce, bądź zainstalować je na stałe i przy wykorzystaniu technologii Bluetooth możemy je przesyłać na słuchawki obsługujące Auracasta lub przesyłać sygnał na odbiorniki z indywidualnymi słuchawkami, nawet dokanałowymi, tak by było łatwiej słyszeć. Natomiast system ten można wykorzystać również do tłumaczeń symultanicznych. Możemy zrobić kilka kanałów, ponazywać nadajniki zgodnie z językiem i w ten sposób każdy będący na sali może słyszeć to, co jest przedstawiane w danym tłumaczonym języku. To, co najważniejsze, będziemy mieli pętle indukcyjne, ale skupiamy się na hybrydzie i tak jakby na rynku nie ma takich innych rozwiązań jak w Opusie, czyli wzmacniacze pętli indukcyjnej hybrydowo połączone z Auracastem, więc w obrębie jednego urządzenia mamy dwie technologie, jesteśmy, że tak powiem, krok do przodu przed konkurencją, a jednocześnie możemy tak naprawdę obsłużyć więcej osób, które tego wspomagania bądź tłumaczenia potrzebują. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu. Mogę przygotować demo, przeprowadzić prezentację oraz jakiekolwiek szkolenie będzie Państwu potrzebne. Służymy wsparciem technicznym, dobrymi radami i moim wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o systemy wspomagania słyszenia. Więc nie zwlekajcie i zapoznajcie się z tymi nowościami w naszej ofercie. Dzięki, cześć! W zeszłym miesiącu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie koncert Justyny Steczkowskiej pod tytułem Maria Magdalena. Kopuła tego planetarium z jej charakterystyczną geometrią i projekcjami wyświetlanymi na całej powierzchni stworzyła specjalne środowisko, które naturalnie narzucało inne podejście do realizacji dźwięku. Wizualizacje od kosmicznych pejzaży po bardziej symboliczne formy budowały wrażenie imersyjnego zanurzenia w obraz i w muzykę. Centralnym elementem realizacji koncertu była konsoleta Digico Quantum 112. W projektach, gdzie równolegle funkcjonują instrumenty akustyczne, elektroniczne oraz bardzo dynamiczny wokal, realizator opiera swoją pracę na złożonych strukturach przetwarzania. W wielu konsoletach takie podejście szybko napotyka pewne ograniczenia. W przypadku Quantum 112 te ograniczenia praktycznie nie występowały. Istotnym elementem był również charakter przetwarzania dźwięku. Nowe kompresory wbudowane w konsolety z rodziny Quantum pozwalały na bardzo precyzyjną kontrolę dynamiki bez utraty naturalności sygnału. Szczególną rolę odegrał wokal Justyny Steczkowskiej, który wymagał wyjątkowo elastycznego podejścia. Artystka operowała mikrofonem w sposób bardzo świadomy i dynamiczny, zmieniając odległość, kierunek i intensywność emisji. Zastosowano system Shure Accent Digital z nadajnikiem AD2 oraz kapsułą Shure Nexadyne NX-N8C. Dodatkowym atutem okazała się szczegółowość wysokich częstotliwości, która dobrze wspiera zrozumiałość mowy i artykulację, szczególnie w języku polskim. Koncert Maria Magdalena w Chorzowie pokazał, że technologia osiąga swoją największą wartość tylko wtedy,
gdy przestaje być zauważalna. Wszystkie elementy systemu, od konsolety przez mikrofony po odsłuchy, działały jak spójny ekosystem wspierający artystyczny przekaz, a ich dystrybutorem w Polsce jest firma Polsound. Firma Sennheiser poinformowała, że wraz z firmą Agora przygotowują się do współpracy z nadawcą gospodarzem, austriacką telewizją ORF, podczas konkursu piosenki Eurowizji 2026, który w tym roku odbędzie się w Wiedniu. Eksperci obu firm spotkali się w głównej siedzibie Sennheisera, aby omówić instalację audio. Zarówno Agora, jak i Sennheiser są oficjalnymi dostawcami audio dla telewizji ORF, przy czym firma Agora odpowiada za produkcję techniczną wydarzenia. Na potrzeby Eurowizji firma Sennheiser dostarczy największą jak dotąd konfigurację systemu Spectera, w tym egzemplarze produkcyjne, jeszcze nie wprowadzonego na rynek nadajnika ręcznego. Badania rynku audio-wideo firmy New Line Interactive pokazują, że szkoły w Polsce są świetnie zorientowane i gotowe na cyfrową transformację. Znają swoje ograniczenia i wiedzą, jak z nimi walczyć. Ogólnopolska ankieta została przeprowadzona wśród dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez firmę Agraf w marcu tego roku. Badano potrzeby, plany oraz bariery związane z wdrożeniem rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Cyfrowy Uczeń na lata 2025-2029. Budżet programu wynosi aż 260 milionów złotych z uwzględnieniem 20% wkładu własnego. Wysokość wsparcia w poszczególnych placówkach jest uzależniona od liczby uczniów. Dyrektorzy szkół zapytani, na co przeznaczą pieniądze, mogli wybierać kilka ze wskazanych możliwości, wśród których znalazły się monitory interaktywne, robotyka i nauka programowania, cyfrowe laboratoria przyrodnicze, takie jak czujniki i dyski pomiarowe, pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozbudowa infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwo w sieci, a także oprogramowanie do zarządzania szkołą i dydaktyką, robotyka i technologia AI oraz oprogramowania edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Aż 51,2% ankietowanych uznaje monitory interaktywne za priorytetowe wyposażenie, na które przeznaczy środki. Kluczowe są również pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, które kupi ponad 44% ankietowanych. Na bardzo wyrównanym poziomie, czyli około 25%, kształtują się potrzeby szkół w zakresie oprogramowania edukacyjnego i cyfrowych laboratoriów przyrodniczych. Co piąty dyrektor szkoły deklarował zainteresowanie oprogramowaniem do zarządzania technologią AI oraz narzędziami do nauki programowania. Prawie 1/4 szkół potrzebuje rozbudowy infrastruktury sieciowej i chce wzmocnić bezpieczeństwo w sieci. Firma ViewSonic już od 3 lat z rzędu jest globalnym liderem sprzedaży monitorów interaktywnych i właśnie pod koniec marca dostarczyła do dystrybucji sprzęt z najdłuższą gwarancją on-site w Polsce. Ten sprzęt to najnowsze monitory interaktywne ViewSonic ViewBoard serii 35 oraz 41 z zainstalowanym systemem Android 16 oraz Google EDLA. Na monitorach zainstalowany jest pełny pakiet oprogramowania ViewSonic MyViewBoard w wersji wieczystej. Wszystkie monitory ViewSonic są w ofercie dystrybutorów Incom Group oraz Also Group. W dniach od 11 do 13 marca odbyła się konferencja dla partnerów firmy Jabra, czyli Jabra CEE and CIS Partner Conference 2026. To było 3 dni inspiracji, innowacji i rozmów o przyszłości firmy Jabra. Tym razem uczestnicy tej konferencji odwiedzili słoneczne Ateny. Wydarzenie poprowadziły Jagoda Leszczyńska, marketing manager CEE oraz Ewa Walter, Head of Marketing CEE and CIS w firmie Jabra. Eksperci i partnerzy rozmawiali o innowacjach, sztucznej inteligencji oraz o najnowszych rozwiązaniach audio i wideo. Po części konferencyjnej na uczestników czekały warsztaty produktowe i sesje poświęcone temu, jak jeszcze lepiej rozwijać współpracę z firmą Jabra. Wspólne dyskusje dotyczyły również tego, co trzeba zrobić, aby pozostać unstoppable, czyli jak komunikuje Jabra, niepowstrzymanym na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zobaczcie krótką relację z tego wydarzenia.
making work-life better. That is our promise as a company. We believe that we have the ambition to make work better for every company and all of their people, wherever they are and how they work. But we want to be the people that you can trust, the people who do what they say they're going to do, deliver quality products on time and build trusted business relationships. I'm here today in Athens for the Jabra Central and Eastern European Partner Conference. So we're very excited about spending 48 hours here together talking about new products, new innovation, and spending time also having a little bit of fun with our trusted partners. Over the next couple days, we'll be discussing the future of our business, the advance of our new headset portfolio, and our great video experiences. But most of all, we're here to celebrate and appreciate the great partnerships that have been forged over the last coming years. All the conversations I had yesterday evening on the table was not at all about technology. It was much more about leadership. It was more about partnership, trust, all those values we are also standing for at Jabra. As you can see, the atmosphere is really great here, but I also really enjoyed the presentation about the AI in the workplace and about the psychology of our mind, which Lisa was talking about. Drugiego kwietnia 950 dronów odtworzyło słynnego Titanica w porcie w Belfaście. Jak podaje AV Magazine, show zostało zainspirowane serialem BBC Titanic Sinks Tonight i zostało pokazane 2 kwietnia o godzinie 20, dokładnie wtedy, kiedy ten słynny, niezatapialny okręt wyruszył w swój dziewiczy rejs do Ameryki. Warto wspomnieć, że serial ten stał się ostatnio największym hitem dokumentalnym BBC i zgromadził przed telewizorami ponad 2 miliony widzów w Wielkiej Brytanii. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. W tych newsach było trochę o edukacji, a ja zachęcam Was do materiałów na ten temat, które ostatnio pojawiły się na naszym kanale YouTube'owym. Udanego tygodnia, cześć!